Witam w kolejnej części poradnika jak zrobić whisky w domu. Dzisiaj zajmiemy się montażem alembika, a następnie przejdziemy do samego procesu destylacji. Nasze whisky będziemy destylować dwukrotnie. Celem pierwszej destylacji jest oddzielenie alkoholu z odfermentowanego zacieru i otrzymanie tzw. surówki gorzelniczej. Druga destylacja natomiast ma na celu oczyszczenie naszego whisky i podział destylatu na przedgony, serce i pogony. Jak widać, nasz zacier został całkowicie przefermentowany i w tej chwili ma około 10% zawartości alkoholu. Pierwszym krokiem jest zlanie zacieru do naszego alembika. Staramy się to robić ostrożnie, aby jak najmniej zanieczyszczeń i drożdży z dna fermentora przedostało się do kotła. Zacier pomału podgrzewa się do odpowiedniej temperatury, my w międzyczasie montujemy nasz sprzęt. Alembik, deflegmator, chłodnicę i termometr, dzięki któremu będziemy mogli kontrolować temperaturę podczas destylacji. Do chłodnicy podłączamy dopływ zimnej wody, jak również odpływ ciepłej. Na dole zimna woda wpływa do chłodnicy, a na górze woda, która ogrzała się od naszego zacieru, wypływa do zlewu bądź jakiegoś dużego naczynia. Ja używam do tego celu garnka 50-litrowego, w którym zacierałem sód na whisky. Następną czynnością jest uszczelnienie wszystkich łączeń alembika. Wykorzystujemy do tego masę powstałą z połączenia mąki żytniej i wody. Nie zapomnijmy uszczelnić również naszego termometru. Temperatura wrzenia alkoholu jest dużo niższa niż temperatura wrzenia wody i wynosi około 78 stopni Celsjusza. Nasz zacier osiągnął już odpowiednią temperaturę, więc możemy przykręcić nasz palnik. Staramy się ustabilizować temperaturę i stopniowo pomału ją zwiększać. Przy pierwszej destylacji ten element nie jest bardzo istotny, ponieważ naszym celem jest teraz oddzielenie alkoholu od reszty cieczy. Bardziej szczegółowo omówię ten etap przy drugiej destylacji, gdzie temperatura, jak i prędkość odbierania alkoholu będzie miała duże znaczenie. Po upływie godziny odebraliśmy ponad litr surówki, która ma w tej chwili zawartość alkoholu na poziomie 60%. Po upływie 3 godzin odebraliśmy około 3 litrów surówki. Moc alkoholu, który teraz otrzymujemy, to około 40%. Jak widać, temperatura w naszym kotle pomału się zwiększa i w tej chwili wynosi około 90 stopni Celsjusza. Po upływie około 4,5 godziny zawartość odbieranego alkoholu spadła do około 20%, a temperatura w naszym kotle wzrosła do 95 stopni Celsjusza. Kończymy proces pierwszej destylacji. Uzyskaliśmy łącznie 5 litrów surówki o mocy 40%. To już koniec pierwszej destylacji, która miała na celu oddzielenie alkoholu od reszty cieczy. Podczas tej destylacji staraliśmy się kontrolować temperaturę, aby nie rosła za szybko i co za tym idzie, aby tempo odbioru nie było zbyt duże, ponieważ może to doprowadzić do spienienia się zacieru i odbiór mętnej cieczy, którą później będziemy musieli filtrować. Jeżeli tak już się stanie, polecam użyć filtra do kawy, aby nasza surówka była klarowna. W kolejnym filmie będziemy destylować naszą surówkę po raz drugi. Omówię wtedy bardzo szczegółowo cały ten proces. Film z drugiej destylacji powinien pojawić się w połowie stycznia. W międzyczasie wrzucę filmik, na którym zrobię zestawienie sprzętu potrzebnego do wyprodukowania własnego alkoholu. Będą w nim opinie o sprzęcie, ceny oraz kilka praktycznych porad. Wszystkim życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.